Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Maciej Kuźniar. Chciałbym bardzo serdecznie powitać dzisiaj wszystkich gości kolejnego webinara naszej serii o chmurach. Dzisiaj będziemy rozmawiali o hybrydowym połączeniu, o chmurze hybrydowej, o połączeniu 3 chmur w jednej organizacji. Tą organizacją jest Fru.pl, a dzisiaj naszym gościem jest Konrad Bławat. Konrad jest CTO właśnie Fru.pl. Konrad, bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie i że zechciałeś wziąć udział w tej rozmowie. Myślę, że dzisiaj ujawnimy, czy pokażemy parę fajnych szczegółów z tego wdrożenia. Dziękuję bardzo jeszcze raz. No i zacznijmy naszą rozmowę. Może na początek, jeśli byś mógł oczywiście 2 słowa o Fru.pl i o tym, że Fru.pl właściwie to nie tylko Fru.pl, prawda? Tak, to jest prawda. Dzień dobry wszystkim. Cześć Maćku. Dobrze Cię widzieć. Tak, Fru.pl tak naprawdę to nie jest tylko Fru.pl. Najprawdopodobniej na polskim rynku jesteśmy kojarzeni jako Fru.pl, ale Fru.pl to jest może mniejsza cząstka naszego biznesu. Tak naprawdę nasza grupa ITH zajmuje się sprzedażą biletów lotniczych i zajmujemy się tym na 2 rynkach, na rynku polskim, na rynku rumuńskim. Na rynku polskim istniejemy pod marką Fru.pl, na rynku rumuńskim istniejemy pod brandem wola.ro. I tak naprawdę ten biznes w Rumunii mamy dużo razy większy niż biznes w Polsce. To jest, jakbym miałbym porównać skalę 1 do 2, to jest pewnie 8 razy więcej sprzedajemy w Rumunii niż sprzedajemy w Polsce. Tak to w dużym uproszczeniu. Nasza firma zajmuje się sprzedażą biletów lotniczych. To są, można powiedzieć, jakieś one-waye, ale również zajmujemy się konstrukcją, to są nie tylko one-waye tak naprawdę, zajmujemy się głównie konstrukcją takich połączeń, bym powiedział, dosyć nietypowych, czyli łączymy na przykład podróż Wizzerem z Ryanairem, albo z innymi dużymi liniami lotniczymi. Dokładnie. Konrad, ale to tak jeszcze na marginesie, to jakby organizacja, w której pracujesz, Wola.ro i Fru.pl, to było tak, że ta organizacja powstała w Rumunii, czy ona powstała w Polsce i później weszła na rynek rumuński? To jakby trochę jest to na marginesie naszej dyskusji, ale mnie to zaciekawiło, bo to jest fajne. Powiem Ci, że nie wiem dokładnie, jakie są początki samej firmy. Z tego, co wiem, zaczęło się chyba jednak w Polsce, od biznesu po prostu w Polsce i potem doszła do tego Rumunia, a tak naprawdę nasi współzałożyciele, 2 jest z Polski, 3 jest z Rumunii. I tak naprawdę w tej chwili Daniel Trójka, który jest z Rumunii właśnie, on jest głównym, to jest nasz CEO, to jest nasz prezes tak naprawdę dla obu spółek. Rozumiem. I nam prowadzi i zarządza. Bliżej jest rynek rumuński wtedy. Ale można tak powiedzieć, mamy tam tak naprawdę gros sprzedaży, natomiast te rynki się różnią chociażby pod kątem regulacji prawnych i część usług na przykład, które oferujemy na rynku rumuńskim jest tylko specyficzna dla rynku rumuńskiego, a część dla rynku polskiego. Pod tym kątem są na pewno te różnice. Dobra. Konrad, no to zacznijmy zbliżać się w kierunku naszego tematu. Powiedz, no bo jakie potrzeby chcieliście w ogóle zaadresować chmurą? To takie ogólne pytanie postawię na początek, żeby przeprowadzić rozgrzewkę, zanim przejdziemy do konkretu, ale może to jest dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Tak naprawdę to nie jest tak, że my chcieliśmy zaadresować jakieś problemy chmurą. To jest raczej tak, że nasza organizacja borykała się z określonymi problemami i je po prostu chcieliśmy rozwiązać. I tak naprawdę zrobiliśmy sobie listę tych wszystkich problemów. One dotyczyły różnego rodzaju obszarów, głównie bym powiedział kwestii organizacyjnej, administracyjnej w naszej firmie i chcieliśmy to po prostu uporządkować. Na podstawie tego sporządziliśmy sobie po prostu listę wymagań i szukaliśmy rozwiązania, które by było najodpowiedniejsze dla nas i wyszło nam, że generalnie powinniśmy zrobić to po prostu w chmurze. Na bazie tego dobraliśmy odpowiedniego partnera i rozwiązanie, które spełniło po prostu nasze potrzeby. Dobra, czyli przyczynami myślenia o chmurze było to, że mieliście jakieś problemy techniczne, organizacyjne w takiej układance z czasów sprzed chmury i jak zaczęliście myśleć, jak te problemy rozwiązać, to pomyśleliście, oho, to może być chmura. No dobra, ale przejściu do chmury, no to nie jest coś, co się wykonuje tak łatwo. Potrzebna jest do tego strategia, jakiś pomysł, jak będziecie krok po kroku to realizować. No i właśnie, czy wy do tego podeszliście w taki strategiczny sposób, czy raczej to była improwizacja i działaliście ad hoc? Ja myślę, że to było połączenie trochę jednego i drugiego. Tak jak mówiłem, my zaczęliśmy od zebrania po prostu wymagań i tego, co nam nie działa i to są problemy, które chcieliśmy po prostu zaadresować i je rozwiązać w pierwszej kolejności. Natomiast okazało się, że z partnerem, którym wtedy współpracowaliśmy, nie jesteśmy po prostu w stanie tego osiągnąć i szukaliśmy trochę lepszego rozwiązania. Natomiast to wiadomo, jak szukaliśmy nowego rozwiązania, było wiadomo, że skończymy współpracę z poprzednim partnerem, a rozwody są jak zawsze bolesne, więc ten proces migracji nie był po prostu prosty i gdzieniegdzie się po prostu potykaliśmy.
Natomiast zawsze coś wypłynie. To nie jest tak, że my wybraliśmy jakieś konkretne rozwiązanie, czy wybraliśmy jakiegoś IaaS-a, SaaS-a czy PaaS-a. Tak naprawdę, tak jak mówiłem, zebraliśmy potrzeby, które chcemy zaadresować i zobaczyliśmy, w co możemy się wpasować. Wyszło nam z tego, że potrzebujemy trochę chmury, potrzebujemy trochę tak naprawdę serwerów wystawionych też w chmurze, które tak naprawdę współpracują i rozwiązują potrzeby naszej organizacji. Dobra, i na tym etapie takiej identyfikacji to potrzebowaliście jakiejś pomocy z zewnątrz, czy samodzielnie to przeprowadziliście? Czy ktoś wam doradzał tutaj, czy chcieliście w ogóle, żeby ktoś wam pomógł to zrobić, czy nie? To jest tak, że wiesz, problemy, które masz w organizacji, to jest z reguły widzą je wszyscy pracownicy, więc te problemy sami tak naprawdę sobie zebraliśmy i je chcieliśmy rozwiązać. Natomiast jak szukaliśmy już partnera, to dowiadujesz się tak naprawdę o w ogóle możliwościach, jakie jeszcze dodatkowo masz. I to jest coś, jak gdyby, co jest wielkim benefitem, no bo my nie przyszliśmy tam w zasadzie, weźcie nam rozwiążcie problem tylko z pocztą, tylko mieliśmy trochę więcej tych problemów. Natomiast jak ktoś ci pokazuje na przykład cały ekosystem i możliwości, to widzisz tak naprawdę, w jaki sposób możesz swoją organizację przekształcić i wpasować w rozwiązanie, które tak naprawdę wypełni znacznie więcej potrzeb, niż na początku je miałeś. I tak to było po prostu w naszym przypadku. Dobra, czyli było szereg różnych potrzeb, to teraz dlaczego te potrzeby myśleliście o tym, żeby zaadresować przez wiele różnych chmur, a nie jedną? No bo dzisiaj mówimy o tym, że to FRU i cała wasza organizacja jakby korzysta z kilku różnych infrastruktur, kilku różnych produktów. Kurczę, no to tak jest dość rzadko spotykane wciąż jeszcze, no ale wy poszliście tą drogą i jesteście pewnie zadowoleni. To właśnie dlaczego zaczęliście o tym w ten sposób myśleć? No? Dlaczego wybraliście takie, a nie inne? Okej. To znaczy ja powiem Ci tak, mi się wydaje, że generalnie sporo organizacji ma taki miks różnych rozwiązań, tylko oni go formalnie nie nazywają i to jest na zasadzie, a mamy trochę chmury, a tu mamy jeszcze jakieś serwery i tak dalej, a tak naprawdę to jest jakieś rozwiązanie hybrydowe. U nas w firmie my bardzo mocno mamy jak gdyby, nazwijmy to, rozdzielone IT, które zajmuje się, nazwijmy, naszymi serwisami właśnie FRU.pl i Volero. I tak naprawdę to jest całkowicie osobna, bym powiedział, gałąź u nas w firmie. Po prostu cały departament, który się tylko tym po prostu zajmuje i utrzymaniem serwerów, zarządzaniem nimi, dostarczeniem oprogramowania. Natomiast oczywiście biznes nie składa się tylko z samego IT, ale mamy również, nie wiem, customer care, mamy dział księgowości. Oni potrzebują swoich rozwiązań. Jak mamy te działy, oni potrzebują do tego na przykład jakąś analitykę, potrzebują oprogramowania, potrzebują mocy obliczeniowych do tego i te potrzeby też musimy rozwiązać. Nie przenosimy ich do naszego IT, które się nie zajmuje kwestiami organizacyjnymi i administracyjnymi. Oni mają dowozić nam rzeczy związane stricte z oprogramowaniem i z serwisami. I te potrzeby tak naprawdę czysto administracyjne i organizacyjne, wyszło nam, że do nich potrzebujemy trochę chmury tak naprawdę i rozwiązania Microsoftowego akurat w naszym wypadku, które wybraliśmy i trochę po prostu tak naprawdę, nazwijmy to, wirtuale, które można postawić, odpalić na nich usługi, chociażby dla księgowości postawić, nie wiem, każda firma ma księgowość, korzysta pewnie z jakiejś Optima nowy lub podobnego rozwiązania, no to są potrzebne po prostu serwery, potrzebne są do tego bazy danych. Możliwość ich skalowania, gdyby się okazało, że są za małe, dołożenia elastycznego dysku, wprowadzenia wygodnych mechanizmów backupów. To jest wszystko, co tak naprawdę mieliśmy i chcieliśmy rozwiązać. Super, ale rozłóżmy to na łopatki, bo już zacząłeś tutaj opowiadać o różnych rzeczach i zacząłeś opowiadać też o poczcie. Na samym początku problem poczty trzeba było rozwiązać i już powiedziałeś, że jesteście w Microsoftie, jesteście w usłudze Microsoft 365, świetnie, ale pewnie na etapie wyboru rozważaliście, czy to ma być Microsoft 365, czy może coś innego, nie? Jakby wróćmy na chwilę do tego momentu. Dlaczego poszliście w kierunku Microsoft? Zdefiniujmy przynajmniej, dlaczego poszliście do tej jednej na razie części całego rozwiązania, tej jednej chmury. Tak jak Maciek powiedziałeś, to nie jest tak, że my jesteśmy w tej chwili w Microsoftie, natomiast oczywiście jak braliśmy pod uwagę rozwiązania, no to przeglądaliśmy oferty nie tylko chmur, ale również kolokacji i różnych podejść tak naprawdę do rozwiązania naszego problemu. Przeglądaliśmy oczywiście, pewnie wiele osób się spyta, czy mamy, nie wiem, może usługi Google'owe, G Suite'a, czy jak to się w tej chwili, to chyba nazwa się w tej chwili chyba jakoś zmieniła, więc to również braliśmy pod uwagę. Natomiast dlaczego Microsoft? Mógłbym zacząć od najprostszego argumentu, on wyszedł nam po prostu taniej, natomiast tak naprawdę u nas czynnikiem nie były głównie finanse i wzięliśmy wiele tak naprawdę dodatkowych rzeczy pod uwagę. W głównej mierze jest tak, że na przykład nasz customer care, accounting i tak dalej, wszyscy pracują na rozwiązaniach Windowsowych, wszyscy korzystają z Wordów, Excelów, Outlooków i tym podobnych rzeczy. Przesiadka z nich z jednego środowiska do drugiego, które wygląda praktycznie identycznie i zamiast Worda desktopowego mają tylko Worda w przeglądarce, jest prawie bezbolesna. Nam bardzo zależało na tym, żeby ten proces był taki, nazwijmy to, taki smooth, prawda? Przechodzimy z jednego do drugiego, nikt tego za bardzo nie odczuwa i wszyscy są mniej więcej zadowoleni, natomiast dostarczamy nową jakość usługi. Porównaliśmy sobie tak naprawdę pod kątem naszych potrzeb, co więcej uzyskamy przechodząc, nie wiem, do Google'a, przechodząc do Microsoftu i wyszło nam tak naprawdę, że
środowisko Microsoftu jest dla nas dużo większym ekosystemem, dającym znacznie więcej możliwości. I dlatego zdecydowaliśmy na krok w tą stronę. Czyli wybraliście Microsoft 365, zaczęliśmy w sumie, no przecież to razem z wami robiliśmy, przenosić tą pocztę do Microsoft 365, ale z biegiem czasu okazało się, że to nie tylko poczta, że to jest trochę więcej różnych narzędzi i całego tego ekosystemu, z którego korzystacie już, na pewno Teamsy, SharePoint, na pewno kilka innych rzeczy, które gdzieś tam się pojawiło, których wcześniej w ogóle nie używaliście, czyli ten Microsoft to nie tylko Exchange. Dobra, ale do tego jeszcze dojdziemy, bo będziemy za chwilę wchodzić głębiej w szczegóły techniczne. Na razie jesteśmy na takim etapie, powiedzmy, planowania i realizacji. Jakie korzyści z tego, albo nie, może zanim korzyści, co było największą trudnością w czasie migracji, czy w planowaniu tej migracji, w jej realizacji, a co po migracji? Gdzie były kłopoty? Gdzie były kłopoty? Albo wyzwania może wyzwania bardziej. Okej. No znaczy tak, ja wszystko traktuję, szczerze mówiąc, jako wyzwanie. Mieliśmy problemy, to znaczy problemy czysto organizacyjne, administracyjne, to były bardzo duże rzeczy. Po pierwsze, jeżeli oddajesz komuś nazwijmy, pod obsługę swoją firmę, w której masz mnóstwo serwerów, proszę wziąć pod uwagę, że mieliśmy raz, dwa, trzy, cztery biura w 3 różnych państwach. Mamy biuro w Krakowie, biuro w Warszawie, biuro na Ukrainie, w Kijowie, w Bukareszcie, w 2 lokalizacjach 2 osobne biura. W każdym z tych biur mieliśmy jeszcze oprócz tego własne serwery, na których mieliśmy postawione jakieś adeki, radiusy, najróżniejsze rozwiązania. Wszystko to pospięte VPN-ami w wielką, gigantyczną wiatę. Do tego rozwiązania telekomunikacyjne z firm zewnętrznych, całe call center. No bardzo duże wyzwanie. Tak naprawdę problemem nagle okazało się to, żeby zebrać tę informację, co przenieść, jak to jest połączone, jakie są zależności pomiędzy tymi komponentami. Więc ta kwestia organizacyjna była dosyć trudna. Należy tu też wziąć pod uwagę ten element trochę rozwodowy. Tak? My się żegnaliśmy z firmą, która nas obsługiwała, więc zapewne w ich interesie nie było to, żeby nam po prostu, nie wiem, nazwijmy to w cudzysłowie, zachować się fair i po prostu tak pomóc, macie tu wszystko. Tylko pewne rzeczy po prostu odkrywaliśmy albo musieliśmy dopytywać na zasadzie przyłączyliśmy, nie wiem, księgowość nagle się okazuje, tu się coś nie synchronizuje, tu czegoś nie ma, ktoś się nie może zalogować. Więc to były chyba rzeczy takie najtrudniejsze pod kątem organizacyjnym. W trakcie przenoszenia oczywiście też się potknęliśmy o kilka jakichś naszych wewnętrznych założeń, bo nam się wydawało, że to tak działa, a jednak to tak po prostu nie działało. To chyba tak naprawdę tyle. Tym największym wyzwaniem był właściwie ten spis z natury, może tak bym to nazwał, nie? Czyli tego, Tak. jak to wszystko jest ze sobą połączone, jak to działa, bo z tego, co mówisz, też pewnie nie za wiele było dokumentacji, która by w tym pomagała. Pewnie część było, część nie było, no jak to w życiu jest, wiesz, teraz jest. odkryliśmy serwery, o których nie mieliśmy pojęcia, że istnieją, że tam są na przykład dane, nie wiem, naszych użytkowników, w sensie nie naszych klientów, tylko jest tam na przykład postawiony radius, który odpowiada za autoryzację VPN-a do Rumunii. I teraz wyłączasz coś, bo masz wrażenie, że przyniosłeś na tego, mówią, sorry, VPN mi nie działa. No przecież wysłaliśmy wam inne VPN-y. Nie, my zawsze korzystamy tylko z tego. Nagle to się nie, wiesz, mnóstwo rzeczy. Potem przychodzić tak, tu jest jakieś oprogramowanie nie wiem, do księgowości. W Rumunii korzystam z jakiegoś oprogramowania, które się nazywa Omecze, dedykowane do systemów bankowych. I teraz tak, nikt tym serwerem nie zarządza od, nie wiem, 4 lat, czy tam 2 lat. Serwer po prostu stoi, jak coś się z nim dzieje, to ktoś go włącza i wyłącza. Nikt nie zna loginu, nie zna hasła i po prostu przenieść to, tak? Masakra po prostu. Ale to bardzo dobrej jakości serwer, skoro nie administrowany od 4 lat funkcjonował, tylko na zasadzie włącz-wyłącz. Także... Tak. Natomiast wiesz, pojawia się problem, kiedy chcesz zrobić porządek z tą infrastrukturą, tak? I musisz ten serwer wynieść do chmury i nagle tak, pierwsze, skąd jest to oprogramowanie, jakie certyfikaty, kto ma do niego dostęp, czy tam są jakieś backupy, czy było coś zapisywane, jest jakaś baza danych do przeniesienia, jak się w ogóle do tego serwera wiesz dobrać po prostu. Więc wiesz, u nas to się skończyło tym, że jeździliśmy po różnych lokalizacjach, musieliśmy pojechać, nie wiem, do Rumunii, zobaczyć co tam jest, podemontować to i w tej chwili tak naprawdę ze wszystkich biur wynieśliśmy wszystkie serwery, tak? Nie ma kompletnie żadnego komputera, który by odpowiadał za cokolwiek, wszystko mamy przeniesione do chmury. Fajnie. Czyli to jest jedna już z korzyści, do których właściwie taka nieoczekiwana trochę korzyść, no bo myśląc o chmurze, myśleliście o pewnie tych wszystkich dodatkach, które ta chmura niesie za sobą, natomiast okazało się, że oprócz tego także stał się porządek pod spodem. Tak, zdecydowanie tak. To znaczy, po pierwsze stał się porządek, druga rzecz, bardzo wiele rzeczy się uprościło. Nagle zauważyliśmy, gdzie po prostu rzeczy robiliśmy źle, gdzie po prostu przepłacaliśmy za usługi, które były całkowicie dla nas zbędne. To wszystko nam się po prostu udało wyeliminować, uprościć, przygotować poprawną dokumentację. No generalnie zrobić, bym powiedział, taki duży skok organizacyjno-administracyjny pod kątem IT. A podpowiesz
na co warto zwrócić szczególnie uwagę w trakcie przygotowania migracji do chmury? Przygotowania i migracji. Czy są takie rzeczy, które wiesz, jakbyś miał to zrobić jeszcze raz teraz, to byś powiedział, nie no dobra, tego przypilnuję bardziej, to musi inaczej być zrobione. Wiesz co, szczerze mówiąc, wydaje mi się, my nakreśliliśmy sobie bardzo mocno, które usługi są dla nas krytyczne i na których nam zależy i na tych bym się skupił zawsze w pierwszej kolejności. Okay. Natomiast nie pomijałbym tych małych, trochę mało, wydaje się mało istotnych rzeczy na zasadzie, to przeniesiemy w ciągu, nie wiem, 1-2 dni, po czym się okazuje, że to wybucha i trzeba na to po prostu 7 dni, albo jest dużo więcej zależności. Potknęliśmy się na niektórych po prostu pierdołach, bo po prostu nie mamy tego doświadczenia. To nawet nie jest tak, że my od Was wymagaliśmy, bo Okta nam bardzo dużo pomogło, natomiast, no wiecie, Okta nie odpowiada za instalację, nie wiem, płatnika, tak, i podgranie tam jakichś certyfikatów. Teraz znajdź gościa, który po prostu to ogarnia, a to był ktoś, kto przyszedł, raz to wdrożył, zainstalował jakieś certyfikaty i zniknął. I nikt nie wie, z IT tym bardziej nikt nie wie. Skąd on był i gdzie go szukać? Tak, jak on to zrobił i generalnie, słuchajcie, kto z tym działał i w ogóle często jest tak, że przynosisz jakąś usługę i nawet nie za bardzo wiesz, jak to po prostu zweryfikować. To też jest istotna kwestia, że zawsze trzeba sobie przygotować tak naprawdę jakiś zespół, który korzystał z tej usługi. Tuż po wdrożeniu możesz gości, nie wiem, poprosić, nie wiem, skoczcie tam na 2-3 godziny, zanim przepniemy tam ruch produkcyjny i wszystkich ludzi i zweryfikujcie mi, czy oprogramowanie działa. Tak, mieliśmy na przykład sytuację taką, że potknęliśmy się gdzieś tam z przenoszeniem Optimy. Dziewczyna nam zaraportowała, że słuchajcie, wszystko działa, wydaje się ok. O godzinie, nie wiem, 7 rano włączyliśmy ruch produkcyjny, nasza księgowość się zalogowała i bo coś mi się tu źle wylicza, bo tu nie widzę jednej dodatkowej bazy, a tu pisze, że to jest jakaś kopia i po prostu wiecie, o kurczę, tak, oni zablokowani, trzeba szybko przywrócić starą kopię, przełączenie, no dużo wyzwań. No i takich fajnych wyzwań bym powiedział. Czyli doradzałbyś oczywiście skupienie na tych ważnych rzeczach, no ale nie zaniedbywanie także tych mniejszych, bo może się okazać, że te mniejsze jednak mają dość istotne znaczenie dla całej organizacji, zupełnie niespodziewanie, ale tak po prostu może być. Tak, trzeba jeszcze oczywiście wziąć to pod uwagę, jak się współpracuje z ludźmi, że większość ludzi nie jest chętna zmian. Dla nich generalnie wszystko działa, najlepiej niech ktoś rozwiąże ten problem poza nami. Czyli jeżeli przynosimy taką, dla przykładu, księgowość, tak? No to przecież im wszystko działa, to po co w ogóle my to robimy, po co my to przynosimy? Znowu weszło jakieś IT, jakiś Konrad, dokładnie tak, coś rusza, teraz ja się loguję, nie działa. Oczywiście następuje jakiś poziom eskalacji, no bo przecież my powinniśmy pracować 2 godzin, a nie wprowadzamy faktur. Trzeba wziąć po prostu tak naprawdę być ze wszystkimi, grać dobrze, zrobić tak naprawdę ładne wprowadzenie i wytłumaczyć tak naprawdę ludziom w firmie, po co to robimy, z czego to wynika, jakie problemy chcemy rozwiązać, bo ci ludzie tak naprawdę mają jakieś problemy, tylko nie zawsze są w odpowiedni sposób poinformowane, że tak naprawdę my te problemy przychodzimy im pomóc i rozwiązać, ale przez jakiś okres czasu muszą trochę z nami pocierpieć, bo ta migracja po prostu wszystkich dotyczy. Tak, ale przez jakiś czas. Słuchaj, bo przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale nie chcę, żeby mi tam myśl umknęła, ale to jest bardzo ważne to, co powiedziałeś przed chwilą, bo często doradzając firmom, które myślą o migracji do chmury, mówi się o samym procesie migracji, o tym, na co zwracać uwagę w tym procesie, co przenosić najpierw, co później, jak to testować i tak dalej, i tak dalej. A ty powiedziałeś teraz zgoła odmienną rzecz, że bardzo istotna jest komunikacja wewnątrz organizacji tego, że słuchajcie, mamy proces migracji do chmury i ten proces migracji to będzie oznaczał pewnego rodzaju trudności przez jakiś czas i bardzo dobrze wytłumaczyć właśnie pracownikom, którzy nie wiedzą, czym jest chmura i nie wiedzą właściwie, po co to się robi, bo nie są z IT, bo nie jest to ich świat, to nie jest ich ekosystem, że takie coś będzie miało miejsce. I rzeczywiście to bardzo często umyka i później rodzi różnego rodzaju kłopoty. Fajnie, że to pokazujesz, to jest bardzo fajna rzecz. Znaczy, ja uważam, że to jest, to powinno być postawione na tym samym poziomie, co przygotowanie po prostu technicznego planu migracji. No bo ten techniczny, on jest obowiązkowy, musisz ustalić odpowiednią kolejność, co kiedy przepinamy. Natomiast to, co jest istotne, ci ludzie muszą wiedzieć, jak to wpłynie na ich życie, bo często jest tak, że my na przykład, nie wiem, gdzieś, tniemy też, że tak powiem, rogi i idziemy na skróty w pewnych rozwiązaniach, bo twierdzimy, że to jest niepotrzebne i pomijamy tych ludzi w tej komunikacji. Nawet nie wiedzą, że w tej chwili ta usługa nie będzie działała, albo to już nie tak działa, tylko musisz to zrobić w inny sposób. Jeżeli tego się nie zaadresuje w odpowiedni sposób, to zaraz wybuchnie ci bomba w firmie w postaci, 90% załogi, której dotyczy migracji, a przyjdzie i powie, że oni w ogóle nie są z tego procesu zadowoleni. Wszystko, oni tylko mieli problemy, coś przestało działać, są w nowym miejscu, ale jeszcze tych benefitów kompletnie nie widzą. Więc jak tego nie zaadresujesz, nie przygotujesz, nie zrobisz odpowiednich szkoleń, nie powiesz ludziom, jak to wygląda, jaki jest proces, kto w czym ma pomóc, jak długo będą trwały problemy, kiedy z nich wyjdziemy, to się po prostu wyłożysz tak naprawdę. Może od strony technicznej to wszystko przejdzie,
Natomiast potem będziesz miał tylko tak naprawdę problemy organizacyjne wewnątrz firmy i wiesz, łagodzenie i rozwiązywanie konfliktów pomiędzy różnymi działami. To jest bardzo fajne. To jest, myślę, że myśl przewodnia dzisiejszego naszego webinaru. Ja chciałem Cię jeszcze podpytać, co byś doradził firmom, które myślą o chmurze, ale już tego nie zrobię, bo to, co powiedziałeś teraz i to, co powiedzieliśmy do tej pory, jest naprawdę bardzo, bardzo cenne, więc nie będę Cię już z tego wypytywał. Natomiast chciałbym, żebyśmy przeszli teraz do tej części trochę mocniej technologicznej. Czy możesz nam powiedzieć pokrótce, to jaki właściwie u Was jest ten stos technologiczny? No bo zaczęliśmy mówić o Microsoftie, ale to nie wszystko, tego jest więcej. Teraz powiedz nam, jak to wygląda. Okej. Tak naprawdę naszą firmę najprościej jest, tak mi się wydaje z mojej perspektywy, podzielić na dwie części. Podzielić ją na IT i całą resztę. Teraz IT to jest tak naprawdę obsługa naszych serwisów internetowych, zarządzanie nimi, utrzymanie ciągłości ich działania i ich ciągły rozwój. I te usługi związane z naszymi stronami Volero i Fru.pl, my korzystamy z dwóch rozwiązań, one też są oczywiście rozwiązania hybrydowe. Mamy swoje serwery on-site w Rumunii, tam mamy bodajże 14 serwerów, jakieś przepotężne maszyny. Natomiast kończy nam się już ich support i zastanawiamy się nad tym, czy go przedłużyć, czy nie, najprawdopodobniej nie i zmigrujemy tak naprawdę już wszystko do clouda. I część tego rozwiązania już jest w cloudzie, korzystamy z Google Clouda i tam korzystamy z rozwiązań konteneryzacji. I tak naprawdę to jest obsługa naszej części, bym powiedział, naszej części IT od strony widzenia stosu technologicznego, bardziej infrastrukturalnego. Natomiast gdy weźmiemy tą całą resztę firmy, nazwijmy to księgowość, customer care i całą resztę, która nie jest po prostu IT, tak naprawdę korzystamy tam z rozwiązania Microsoftu Office 365 i korzystamy z chmury i zasobów, które mamy w Octawave. I tak naprawdę to też jest rozwiązania łączone. Czyli mamy backend w Octawave, mamy Microsoft 365 w zakresie takiej pracy biurowej i mamy GCP, czy platformę chmurową Google'a w zakresie konteneryzacji. Tak, i mamy jeszcze GTS-a, gdzie mamy jeszcze wystawione nasze wirtualki w Rumunii. Tak. To jest powiedzmy sytuacja, w której teraz jesteście, to jest jeszcze wciąż droga migracji do chmury. Gdzie tak, zgadza się. Tych serwerów z GTS-a chciałbyś się pozbyć, chciałbyś coś z tym zrobić, konteneryzacji. Tak, to co należy podkreślić, to jest, my jesteśmy w tym procesie wyjścia od już rok tak naprawdę bezpośrednio nad tym po prostu pracujemy i wynosimy się. Mamy spora część naszej aplikacji to jest bardzo duży monolit. Podzieliliśmy ją na mikroserwisy. Większa część backendowa, gdybyśmy popatrzyli na naszą aplikację tak naprawdę, która zajmuje się, nazwijmy to, sprzedażą po prostu biletów, my możemy ją podzielić też w teorii tak na dwie części. Mamy jedną część, która odpowiada nam bezpośrednio za searcha, tak, za dostarczanie po prostu kontentu i to jest wszystko napisane w Javie i w tej chwili mamy już tam zrobioną pełną konteneryzację i zdeployowane wszystko w Google, w Kubernetesie, po prostu skonteneryzowane. Mamy też sporą część aplikacji, która jest monolityczna, odpowiada za, nie wiem, stronę, mamy oczywiście jakiś front napisany w Angularze, w JS-ie, mamy PHP, który odpowiada na przykład za procesy płatności, za wyświetlanie informacji klientowi, za najróżniejsze rzeczy, za serwis nie wiem, klikasz i zatwierdzasz zgodę po prostu, że zaakceptowałeś warunki, mamy to odnotowane w jakimś serwisie. Więc to jest napisane tak naprawdę w PHP, natomiast te najbardziej wydajne klocki, od których wymagamy największej wydajności, są napisane w Javie. Java już jest cała skonteneryzowana i leży w Kubernetesie. W PHP tak naprawdę kroimy ten monolit i wydzielamy po kolei te klocki. Wszystkie są te, które już wydzielamy, to tak naprawdę przypisujemy na nowo definiujemy potrzeby biznesowe, konteneryzujemy i tak samo lądują w GCP. No i znowu ważna rzecz, bo powiedziałeś teraz, że zaczęliście myśleć, przed chwilą powiedziałeś, że zaczęliście myśleć o chmurze wtedy, kiedy pojawiły się jakieś wewnętrzne różnego rodzaju problemy organizacyjne i technologiczne, a dzisiaj jesteście na etapie cięcia monolitycznych aplikacji, przerabiania ich, dokeryzowania, zmiany swojego w ogóle procesu CI/CD, wchodzenia w dokeryzację, w kontenery. No to ja postawię takie przewrotne pytanie teraz. Kurczę, robicie bardzo fajną rzecz, ale czy przypadkiem nie było tak, że zaczęliście myśleć o migracji do chmury, dlatego że wam Exchange nie działał, tak brutalnie upraszczając, a teraz dokeryzujecie po prostu wszystkie aplikacje i z monolitów robicie dokery? Tak nie było? To tak nie do końca było. To jest trochę uproszczenie. Można tak powiedzieć, tym driverem dla części administracyjno-organizacyjnej był de facto Exchange. Ja bardzo na niego. Tak, to był jednak trochę Exchange.
Natomiast mówię, to jest część, która jest poza IT. Ten proces związany z IT, z dockeryzacją, konteneryzacją, on się zaczął dużo wcześniej, zanim zaczęliśmy myśleć o tak naprawdę rozwiązaniu trochę innych problemów w firmie. Bo je trzeba po prostu jednak zdecydowanie rozwiązać. Natomiast tym driverem do tej części organizacyjnej, no de facto były problemy z pocztą. Dla nas poczta jest kluczowym czynnikiem, a nasz customer care, kontakt z klientem, mamy tam mnóstwo tak naprawdę rzeczy, mamy skrzynki po 300-400 gigabajtów i teraz nie wiem, ile osób ma doświadczenie na przykład w przenoszeniu takich skrzynek, jak to zrobić wydajnie, optymalnie i tak dalej, więc my z tymi problemami się generalnie borykaliśmy na co dzień, że coś nam nie działa, coś nam nie dochodzi. Mieliśmy skrzynki współdzielone, na których pracowało, nie wiem, po 40 albo po 70 osób w jednym czasie, więc to są duże problemy do rozwiązania. No właśnie, to wyprzedziłeś moje kolejne pytanie, no bo w ramach naszej współpracy migrowaliśmy właściwie usługi biurowe do chmury, nie tylko, ale też między innymi to. No i w ramach projektu nie tylko migrowaliśmy serwery, ale także wpływaliśmy na sposób pracy w ogóle waszej organizacji. Czyli już zacząłeś o tym mówić, że był Exchange, z Exchange'a wyszliśmy, przenosiliśmy to wszystko do Microsoft 365 i w trakcie tej pracy, w trakcie tej migracji okazywało się, że kurczę, tam jest trochę więcej narzędzi, ten ekosystem jest trochę większy niż ten lokalny i tak naprawdę zaczynało to zmieniać pracę w waszej organizacji, pewnie na początku od tej strony takiej organizacyjno-obsługowo-backendowej. Jakie funkcjonalności Microsoft 365 stały się dla was kluczowe na tym etapie? Na tym etapie tak naprawdę na początku była dla nas kluczowa poczta. Należy zwrócić uwagę, że u nas tak naprawdę większość całego na przykład naszego customer care'u, który jest jak gdyby bardzo dużą częścią firmy, on pracował na Outlookach takich desktopowych, aplikacjach tak naprawdę i one w miarę fajnie działały. Natomiast one wszystkie były podpięte do gigantycznych skrzynek i zarządzanie tym, przenoszenie, odświeżanie, to jest, ja bym powiedział w dużym uproszczeniu, jakaś wielka patologia. I w tej chwili tak naprawdę z tej patologii po prostu krok po kroku wychodzimy i jesteśmy już bardzo blisko pozamykania tych największych z największych skrzynek. To jest jedna rzecz. Zaczęliśmy korzystać również z innych narzędzi, po prostu dokumenty online, tak? To nie było jakieś, wiecie, wysyłanie, ktoś tworzył dokument w Wordzie, pakował go do maila, wysyłał do drugiej osoby, weź tam rzuć okiem, ta osoba rzucała okiem, odpisywała, odsyłała i po prostu w kółeczko, tak, zabawa taka. Jak mamy dokumenty online, wystarczyło ludziom po prostu pokazać, jak to działa, jak je wyszerować, jak z tego można korzystać, wszystko zaczęło po prostu inaczej działać. To samo tak naprawdę cała reszta innych plików, tak to nazwijmy. Mamy przecież OneDrive'a, z którego możemy korzystać. Można wrzucić tam te dokumenty i je po prostu udostępnić innym osobom, a nie pakować je do maila i się zastanowić, co zrobić. Można odejść od tych całych dysków, które firmy z reguły utrzymują, mają serwerek i tam wrzucają na niego swoje pliki. Mamy SharePointa i w tej chwili mamy również Teamsy, z których aktywnie korzystamy. To są, myślę, najbardziej takie kluczowe i korowe usługi. Część naszej organizacji wiem, że korzysta z rozwiązania, które się nazywa Planner. To jest, bym powiedział, odpowiednik Trello, pewnie sporo osób kojarzy, więc z tego również korzystamy. Z czego jeszcze korzystamy? Przestaliśmy korzystać z Lucidcharta i przerzuciliśmy się na Microsoft Visio, ponieważ wszystko jest w platformie. Zaczęliśmy korzystać z MS Projecta również. Tam jest mnóstwo tak naprawdę fajnych i ciekawych rozwiązań. W tej chwili tak naprawdę jeszcze analizujemy użycie, to się nazywa Microsoft Flow, jak dobrze pamiętam. I mamy na przykład automat, który jest w stanie rozpoznawać, odczytywać maile, wyciągać z nich na przykład informacje o anulowanych locie i zasilać tymi informacjami naszą bazę danych. Więc tych możliwości i automatyzacji jest ogrom i dostajesz i po prostu bym powiedział tak naprawdę my przyszliśmy po malutki kawałeczek, a okazało się, że wiecie, że paczuszka jest znacznie większa i w tej chwili wyciągamy te rzeczy z tej paczuszki i ty zobacz, jakie to jest fajne, po prostu do czego możemy to po prostu użyć i jak to wpłynie na, nie wiem, automatyzację rzeczy w naszej firmie. Czyli właściwie wyciągacie najlepsze cechy chmur, z których korzystacie. Weszliście w Microsoft 365 i powiedziałeś, że bardzo mocno jesteście już w tym ekosystemie, z wielu narzędzi korzystacie. Jesteście w Google, jesteście w Okta. Dobra, ale jeszcze wracając do Microsoft 365, oprócz narzędzi, z których korzystacie, czy to nie jest przypadkiem tak, że teraz poprawiło się też poziom bezpieczeństwa w organizacji, jak z uprawnieniami, jak z Active Directory, dobra, no bo kontrolery Active Directory wcześniej, rozumiem, to było dość mocno skomplikowana historia, w którą nie chciałbym zbyt głęboko wchodzić, tak. Ale były. Teraz jest trochę inaczej, jest lepiej, powiedz. Tak, jest oczywiście, że mieliśmy jakiś problem z bezpieczeństwem, tak to określmy. Może to nie jest taki problem, że mieliśmy jakieś włamania i coś się stało, natomiast to są rzeczy, jeżeli się rozmawia z osobami technicznymi, to od razu ci powiedzą, że nie wiem, że ludzie się dzielą na tych, którzy robią backupy i na tych, którzy nie robią backupy i na tych, którzy będą robić backupy. Tak? I tak samo było u nas. To było w pewnym momencie, bym powiedział, proszenie się o jakieś po prostu problemy.
I przechodząc tak naprawdę do chmury i robiąc ten porządek, tak naprawdę udało nam się posprzątać wszystkie te problemy. Wystarczy na przykład powiedzieć, że my mieliśmy, nie wiem, właśnie te kontrolery Active Directory we wszystkich lokalizacjach, wszystkie ze sobą spięte, wszystkie w jakichś relacjach zaufania. Po prostu masakra Nie pod bardzo kątem to chciało działać. organizacji. Zakładam, że to nie działało tak płynnie, jak wiesz. Dokładnie tak. Tu nam coś nie działało, tu trochę inna konfiguracja, tu trochę inne uprawnienia, tu coś się nie spięło, a tu masz jednak Wi-Fi, gdzie masz logowanie z tym radiusem i z LDAP-em tak naprawdę, ale dodatkowo masz jeszcze wypuszczoną jakąś sieć na wszelki wypadek, gdyby coś nie zadziałało i tak naprawdę nie wiesz, ile osób ma dostęp do tej sieci i komu to zostało przekazane. No po prostu takie bym powiedział troszeczkę amatorskie podejście na samym początku mieliśmy. Wydawało się, że nad tym panujemy i to jest tak, że my jako organizacja tak naprawdę nie mieliśmy, popełniliśmy na pewno jakiś duży błąd, bo nie mieliśmy do tego, bym powiedział, wydelegowanej osoby, która posiadała odpowiednie kompetencje, żeby móc to ocenić. Raz jak korzystaliśmy z jakiegoś doradztwa, ktoś przyszedł, mieliśmy firmę, która tym zarządzała i wiesz, no przychodzisz, gości mówi, przecież to jest fajne auto, kupuj pan, no, ty go oglądasz z zewnątrz, nie sprawdzasz w środku, bo się na tym nie znasz, bo zakładasz, że nikt cię nie chce oszukać. I tak naprawdę, wiesz, wpakowaliśmy się w jakieś rozwiązania, nad którymi nie do końca panowaliśmy. Natomiast wychodząc z tego, tak naprawdę udało nam się to wszystko uporządkować i ta chmura no, mega dużo rzeczy załatwiła. Udało się uporządkować, czyli mamy taką sytuację, że mamy kontrolery, już nie tak dużo tych kontrolerów domen, pewnie jest Active Directory w Azure, no jest Tak. Azure, jest chyba w Okta i pewnie u was w biurze. Tak. Nie, u nas w biurze już jest wszystko, tak, wszystko już zlikwidowaliśmy. W Krakowie, Warszawie, w Kijowie, w Bukareszcie, wszystko jest wyłączone, nie mamy żadnego serwera, który stoi i generalnie szumi wiatraczkiem. W Okta mamy dwa, mamy Mastera i Slave'a, jak dobrze pamiętam, no właśnie. tak, na wszelki wypadek. No ale to samo nie działa, znaczy no działa, ale ktoś się tym musi zajmować. Kto się tym zajmuje? Wy się tym zajmujecie? Czy To jest właśnie tak naprawdę największe clue i największa rzecz, którą zyskaliśmy tak naprawdę, bo jak przymierzaliśmy się do tej migracji, tak naprawdę oczywiście wiecie, jak to się podchodzi. Jeżeli jest jakikolwiek problem w firmie, który dotyczy komputerów, to czyj to jest problem? Oczywiście, że to jest problem IT. Nieistotne, kim są ci ludzie z IT. Jak, nie wiem, idziemy do programisty, przecież on równie dobrze może naprawić drukarkę, kamerę, ksero, niezapisywanie się plików i tak dalej. Praca dla programistów oczywiście. Dokładnie tak, więc wszyscy, tak, więc wszyscy tak to po prostu traktowali. My generalnie postawiliśmy gdzieś tą granicę, tym my się nie zajmujemy, mieliśmy zewnętrzną firmę, która się zajmuje. Jak szukaliśmy migracji, no to oczywiście też było jakieś podejście, a to nie, no to popatrzmy na przykład tylko na cenę usług, my sobie to przyniesiemy, natomiast zostaje potem pytanie, no dobra stary, no ale ja tam wykręcę wam to AD, postawię, odpalimy raz, no i wiesz, to będzie działało do momentu, kiedy będzie działało, a jak się zepsuje, no to weźmiemy może jakiegoś dewelopera, on tam poczyta, coś ustawi, przestawi jakiś przełączniczek i zobaczymy, czy śmiga. I ta wielkość, tak naprawdę wartość dodana, którą dostaliśmy od Okta, to jest Premium Support, który generalnie ma zapięty monitoring na wszystko, który nas we wszystkich wdrożeniach supportuje. Jeżeli kiedykolwiek potrzebujemy, nie wiem, jakiegoś doradztwa najprostszego, tak, my przynosiliśmy nasze serwery tylko, słuchajcie, możemy to upchać na tym serwerze bazodanowym, czy trzeba dostawić kolejnego slave'a, jak go wyskalować, dajmy tyle czy tyle, jak ustawić politykę backupu. To są goście z twojej firmy, którzy dla nas robią gigantyczną i tak naprawdę, ja tutaj nie cukruję, super robotę. Żebyś miał świadomość, to jest od momentu, kiedy my się do was zmigrowaliśmy, tak naprawdę to jest moment, kiedy ja po prostu śpię spokojnie. Mieliśmy chyba tylko jeden taki, ja bym nawet nie nazwał tego incydentem. Coś nam po prostu nie zadziałało z naszej winy, bo sobie stwierdziliśmy, że nie będziemy tam chłopakom zawracali głowy i wyszliśmy odtworzyć bazę z MySQL-a, tak, z MSSQL-a, przepraszam. I oczywiście tam, jak wiesz, jak nie masz doświadczenia, no to odpaliliśmy jakiś tutorial, dobra, przecież ta baza ma tam 50 mega, baza konfiguracyjna od naszego oprogramowania księgowego. Przeklikaliśmy, oczywiście się wszystko wysypało, ale potem nas magiczny Premium Support. Tak, w nocy nas uratował, odtwarzał nam te dane po prostu. Trochę, znaczy bardzo się cieszę, że tak mówisz, trochę mi nie wypada jakby pogłębiać tego tematu, bo ja reprezentuję tę firmę, ale bardzo się cieszę i to są miłe słowa, super. Ja wczoraj rozmawialiśmy, to obiecałem, że przekażę to chłopakom i rzeczywiście to przekażę. Dobra, to idźmy dalej, trochę mniej lukru. Jest tak, że no mamy 3 chmury, wy obsługujecie kilka rynków europejskich. Teraz trochę rzeczy jest na serwerach GTS-ie w Rumunii, trochę rzeczy w Okta, no Microsoft Office 365 jakby tak bardzo w tej obsłudze klientów powiedzmy nie przeszkadza. No ale jakby w Okta też stoi trochę takich backendowych rzeczy i to zaplecze, to centrum danych umieszczone w Polsce nie wpływa jakoś niekorzystnie
świadczenie usług dla waszych klientów? Czy tutaj Nie ma to kompletnie żadnego wpływu tak naprawdę. To jest, wszystko po prostu śmiga jak należy. Mam na przykład u Was postawione całe telko i trzeba mieć świadomość, jak na przykład to działa. Weźcie pod uwagę, że mamy customer care, który jest w Rumunii. Jak customer care zestawia połączenie, no to jest ono obsługiwane przez serwery, które się znajdują bezpośrednio w Okta, tak? I my bez problemu jesteśmy w stanie się na wszystkich VoIP-ach dzwonić, zestawić, nie ma najmniejszych po prostu problemów. Wszystko śmiga jak należy. Czyli te VoIP-y zestawiane z Rumunii do centrum danych w Okta i w ogóle to wszystko to sprawnie działa. To działa na pewnie jakichś VPN-ach, prawda? To jest jakoś połączone ze sobą. Tak, oczywiście mamy, tak, to znaczy akurat tylko też działa na VPN-ach. No generalnie nasze wszystkie lokalizacje są pospinane VPN-ami i nasi wszyscy użytkownicy oczywiście też mają potworzone konta VPN-owe, spięte oczywiście z dodatkiem, z radiusem, więc no, ale to wszystko śmiga. To kolejna warstwa, czyli jeszcze poniżej na poziomie sieci mamy VPN-y. Tych VPN-ów jest dużo, bo lokalizacji jest sporo. Kto tym zarządza? Kto dba o to, żeby te VPN-y w ogóle działały? To też my? Tak. To jest tak, że tak naprawdę ja wiem, że Wy w teorii, nasza umowa o współpracy mówi o tym, że Wy zajmujecie się tylko do swojej tam granicy, natomiast ten wielki benefit jest taki, że nie wiem, mieliśmy problem jakiś w Rumunii z konfiguracją naszego tam routera brzegowego, tam jest bodajże jakiegoś mikrotika tam wstawiliśmy, albo Cisco, nie pamiętam już. No i wiesz, dubaliśmy 6 godzin, stwierdziliśmy, nie no wiesz, że tam weź zadzwoń do tego Dominika, to przecież goś tam, wiesz, wszedł, 2 minuty nam zrobił, ty stary, to się robi tak i tak, no i wszystko zestawione. Dopiął to jeszcze do monitoringu waszego, więc tak naprawdę ja wiem... Tak na wszelki wypadek. Tak, ja wiem dokładnie, w którym momencie przestaje nam działać, nie wiem, VPN w Rumunii dla przykładu i wiem, że goście już, zanim ja zdążę do nich napisać, to oni do mnie piszą na zasadzie, hej, słuchaj, bo nam coś się rozpiło w Rumunii, my ze swojej strony zrestartowaliśmy końcówkę, ale druga dalej nie odpowiada, więc wiesz, my tam gdzieś dzwonimy, ktoś jest w biurze, to coś sprawdzi, zweryfikuje, może łącze po prostu padło, więc no to jest... bardzo duża wartość po prostu dodana. Tak naprawdę ja uważam, że największą wartością dodaną są relacje. I partnera dobierasz pod kątem technologicznym, to jest jak gdyby jedno rozwiązanie, a drugie rozwiązanie musisz się po prostu z nim, nazwijmy to po prostu, musisz czuć, że jest wszystko ok, tak? Że jest ta empatia, że to jest chęć pomocy, a nie chęć tylko zrobienia po prostu biznesu, bo wy zarobicie i generalnie dobra, to olać, już przyszedł płacić, to jest temat zamknięty. Nie. Kluczem jest tak naprawdę relacja. To trzeba pamiętać o tym, że my pracujemy wtedy nieprojektowo, realizując dla Was od A do Z jakiś projekt, który ma specyfikację, jest początek, koniec i faktura, tylko no, jednak pracujemy ciągle w takim trybie stałym i rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, poukładanie tej współpracy porządnie na początku ma wymierny efekt, no bo będziemy pracować długo, tak? No ten projekt nam się nie skończy za miesiąc czy za 2 i nie będziemy mogli pójść gdzie indziej, no będziemy pracować, jeśli wszystko oczywiście będzie w porządku, będziemy pracować długo. A jeszcze chciałbym wrócić krok wcześniej, bo mnie te VPN-y cały czas interesują, bo jest ich dużo są pozostawiane, a one do Google'a też są zostawione? Oczywiście. I w Google to my też nimi zarządzamy. A w Google nie. Macie tylko do nas... Nie. Jak gdyby na Google jest położona czapka naszego Piotra, który zajmuje się Googlem i to jest magiczne środowisko. Natomiast należy dodać, że rozmawiamy z Wami już jakiś kawałek czasu i bardzo mocno przymierzamy się do tego, żeby Wam również powierzyć, żebyśmy współadministrowali naszą infrastrukturą Google. Tak? Widzimy znacznie większą wartość w tym, że... Tak, tam mamy nie tylko Kubernetesa, natomiast mamy tam dosyć sporo usługi, nasze kluczowe usługi najprawdopodobniej wylądują w Google. Rozważamy jeszcze Wasze rozwiązanie do konteneryzacji. Natomiast bez względu na to, które rozwiązanie nie wybierzemy, bardzo mocno skłaniamy się do tego, żeby podjąć współpracę w zakresie supportu. Tak? Są 2 opcje oczywiście, jeżeli patrzy się z perspektywy takiej firmy jak nasza. Ja mogę po prostu wziąć zatrudnić więcej DevOpsów i się zastanawiać, czy mamy, nie wiem, wystarczające umiejętności do tego zarządzania, a mogę pójść do firmy, która ma całe działy, które się tym zajmują. Jeżeli jeden osoba idzie na urlop, to jest ktoś, kto ją zastąpi, zawsze ktoś jest, kto tam po prostu patrzy. I te problemy tak naprawdę są z nas ściągane. To jest wielka wartość dodana, którą jest bardzo ciężko policzyć, natomiast ona ma oczywiście bezwzględny wymiar finansowy i taki po prostu wymiar spokoju, że wiesz, że po prostu to działa i zawsze w każdej chwili ktoś tam po prostu weźmie, podniesie słuchawkę albo po prostu zareaguje na alert, który się wyświetla. Oni wiedzą doskonale, które elementy są dla nas kluczowe. No wiesz, to zwykle jest ciężko prowadzić czy mieć w firmie wszystkie możliwe kompetencje, które ci są chociażby przez jakiś ułamek czasu potrzebne akurat w danym miesiącu. No i rzeczywiście tutaj jakby partner
partnerzy tacy jak my także, no to są firmy, które mają dość dużo kompetencji na pokładzie, bo utrzymujemy wiele różnych środowisk i te kompetencje są dostępne po prostu dla naszych klientów. To jest ta Dobra. największa wartość To, dodana. cieszę się. To ja mam taką propozycję. Spróbujmy teraz posłuchać naszych uczestników. Może ktoś ma jakieś pytania. Oczywiście. Dobra, to teraz ja włączę taką sesję Q&A i tytułem wyjaśnienia, jeśli ktoś chce zadać pytanie, to prosimy na czacie przełączyć się, na czacie napisać pytanie i pisząc pytanie zaznaczyć taki pytajnik, który jest w tym obszarze, w którym wpisujemy tekst. Wtedy ja będę to pytanie mógł wyświetlić na ekranie i wszyscy go zobaczą. Także zapraszamy do zadawania pytań, a w międzyczasie my możemy jeszcze o czymś porozmawiać. To może tak, jesteście na etapie migracji dość zaawansowanym, tniecie aplikacje monolityczne, robicie dokryzację, wchodzicie w Kubernetesa, przerabiacie wszystko, co możecie przerobić, tak? Czyli Tak. mówicie... O kurczę, ktoś mi wyłączył tutaj sesję Q&A, przepraszam, włączę to jeszcze raz. To ja kliknąłem przez przypadek. Ty mi tak. No dobrze. Tniecie aplikacje, robicie mikroserwisy, to fajnie, ale ty widzisz już koniec, w sensie nie czasu, tylko widzisz jakiś etap, do którego chcesz dojść. Nie chodzi mi o to, że to tam ma być lipiec 2021, tylko jakby moment definiujący to, co u was działa. Tak? Wiesz co, ja pewnie ten moment zobaczę w momencie, kiedy my pożegnamy się z naszym GTS-em w Rumunii i będziemy po prostu całkowicie w chmurze i nie będziemy mieli tych problemów ze skalowalnością, będziemy mieli pocięte te rzeczy na mikroserwisy. Natomiast praca w IT nigdy nie ma końca. To jest tak, że my cały czas coś robimy i cały czas się zastanawiamy, czy lepiej wziąć, nie wiem, usługę, którą mamy w cloudzie, która jest jako typowy SaaS, czy może po prostu postawić, wykręcić własny serwerek i sobie nim zarządzać. Więc te pytania są cały czas i to nie jest tak, że one się po prostu kończą. To jest tylko moment, w którym go po prostu zadajesz, bo czasami się wydaje, że wchodzisz w to rozwiązanie i jest wszystko ok na samym początku, natomiast potem się pojawia czynnik skali, nagle się okazuje, że tak naprawdę potrzebujemy dużo więcej zasobów, nasz rachunek na przykład będzie gigantyczny, może znajdźmy coś po prostu, czym sobie sami zarządzimy, natomiast też to odpalimy w chmurze. Więc to nie ma końca. Jak gdyby dla mnie takim milestone'em będzie, jak zamkniemy tak naprawdę nasze serwery w GTS i będziemy mieli wszystko skonteneryzowane. Tak naprawdę nawet nasz monolit już jest w tej chwili skonteneryzowany i mam informację, że jesteśmy go w stanie, ta część monolityczna, która nam została, może tak nie mówimy, że to jest monolit, tylko część monolityczna, która nam została, ona w tej chwili też już jest skonteneryzowana i gdybyśmy chcieli, możemy ją wrzucić do Google Clouda. Natomiast w tej chwili nie jest to chyba jeszcze dla nas ani korzystne finansowo, ani nie chcielibyśmy po prostu tego robić. Obawiamy się trochę większej ilości problemów. Czyli jeszcze jedno spostrzeżenie, jakby przy tej waszej migracji, przy migracji, którą robicie, już pomijając te przestrzenie biurowe i powiedzmy backendowe, mówiąc o samej dokeryzacji, to robicie to w taki sposób, który nie jest lift and shift, czyli nie przenosicie powiedzmy się bezpośrednio do chmury, a później będąc w tej chmurze tniecie to na kawałki i później robicie dokeryzację i tak dalej, tylko zostajecie tam, gdzie jesteście do czasu, aż aplikacja nie zostanie pocięta, przygotowana i będzie ją można przenieść do środowiska dokeryzacji. Dopiero wtedy ten krok stawiacie, wchodząc już do chmury z przygotowaną aplikacją. Tak, jakby dokładnie. To nie jest tak, że za wszelką cenę idziemy do chmury już teraz, bo chcemy w tej chmurze być, kropka. I ładujemy jak leci, tylko robimy to z namysłem, z rozsądkiem, jakby przygotowując się wcześniej. Zgadza się. I wchodząc już na czystą, że tak się wyrażę. Dokładnie, to jest tak, że wiesz, nam nie zależy na przejściu do chmury z perspektywy na zasadzie samego przejścia, tak? Bo przejdźmy z naszych serwerków on-site do chmury. To nic nie da. To nic kompletnie nie da, dokładnie tak. Będziemy sprzątali bałagan tylko w innym miejscu i w związku z tym, że mamy bałagan, który ogarnęliśmy inwestując kiedyś tysiące euro tak naprawdę w nasze serwery, nigdy tego nie odzyskamy. Więc tak naprawdę my jesteśmy w procesie porządkowania naszego procesu CI/CD, cięcia tego na kontenery i przerzucania tego w sposób najbardziej dla nas optymalny pod kątem zarówno finansowym, jak i organizacyjnym. Po prostu. I chcemy skończyć ten proces, bo po prostu nie powinniśmy pisać aplikacji monolitycznej akurat w naszym wypadku. No tak. Dobrze. Konrad, wygląda na to, że poprowadziliśmy tę rozmowę w taki sposób, że absolutnie żadne pytanie się nie pojawiło. Pewnie odpowiedzieliśmy na wszystkie wątpliwości, które mogły się pojawić. No to cóż, skoro nie ma więcej pytań, no to ja wyłączę tryb Q&A
I myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć. Bardzo dziękuję za to, co nam dzisiaj opowiedziałeś. Bardzo dziękuję za te spostrzeżenia, bo one nie są takie oczywiste i to, co powiedziałeś dzisiaj, to warto sobie rzeczywiście zachować w głowie. Super. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję także wszystkim naszym gościom. Webinar będzie dostępny online, no pewnie za kilka dni do obejrzenia ponownie, jeśli ktoś czuje taką potrzebę na naszym serwisie, także na YouTubie. No i cóż. Dziękuję bardzo i życzę, Konrad, powodzenia w dalszej migracji. No mam nadzieję, wiem, że będzie nam się świetnie dalej pracowało, no i liczę na to, że zakończycie tę migrację spektakularnym sukcesem, już zamykając wszystkie serwery i wszystkie monolity, jakie były do tej pory. Bardzo dziękuję za... Dokładnie. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki, Dziękujemy cześć. bardzo. Dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia.